Chcesz kupić swój wymarzony samochód. Nie dość, że spędzasz kupę czasu na to, żeby go znaleźć w specyfikacji takiej dokładnie jak chcesz. Zdajesz sobie sprawę z tego, że kupujesz perłę, one-off. O tym, jak wyjątkowy to jest samochód, może dodatkowo świadczyć tylko jedno. Rodowici właściciele, posiadacze, nie mówię oczywiście o konkretnym samochodzie, ale o nacji, uważa, że te samochody powinny zostać z nimi. I takim samochodem właśnie jest ten dzisiejszy, który tutaj oglądamy i będziemy Wam o nim opowiadać. A co to będzie, powie Wam opalający się Tomek. Tomku, co to będzie za samochód? Nie śpiesz się, przecież jest ciepło. Dzisiaj pokażemy Wam Fiata 130 Coupe z 1973 roku. Lecimy, bo jest masa rzeczy do pokazania, a próbujemy robić krótsze filmy. Tomek, odklejaj się. Od początku, jak zapewne wiele z Was nie kojarzy i nie zna takiego faktu, że Fiat jako ogromny koncern włoski miał przez wiele dekad w swojej ofercie samochody wyższej lub wysokiej klasy, czyli zupełnie przeciwnie niż teraz. Miał kiedyś samochody sportowe, czyli zupełnie inaczej niż w porównaniu do dnia dzisiejszego, gdzie w zasadzie już prawie nie istnieje i jest mało znaczącym logo, niestety. A jak Tipo ma naklejkę Sport, to nie jest to samo? Nie? No to mów dalej. No to tak, to jest ostatnia próba Fiata podbicia klasy wyższej. Fiat 130 jako sedan został zaprezentowany w 1969 roku i został dość chłodno przyjęty przez potencjalnych kupujących, przez dziennikarzy i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ wyglądał trochę jak miks napompowanej Argenty z Fiatem 125, a jeśli wprowadzasz na rynek drogi model, który wygląda jak tańszy model, to nie jest dobry pomysł. I tak było w tym przypadku. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł, że moglibyśmy zrobić coupé na bazie berliny klasycznej i to właśnie jest ten samochód. Fiat 130 Coupe pokazany w 1971 roku i produkowany do 1977. Samochód jest perłą designu z takiego powodu, że wyprzedzał mocno swoje czasy, jeśli chodzi o stylizację. Jak widzicie, wóz jest oszczędny w rysunku. Co ty robisz, Bartek? Macham ci, a co? A nic, w porządku. Wóz jest oszczędny w rysunku i oszczędny w detale, no ale wygląda bardziej jak produkt końcówki lat 70. niż końcówki lat 60. Za design odpowiada studio Pininfarina, a konkretnie stylista Paolo Martin. Jest to coś całkowicie niespotykanego. Oczywiście, jak za każdym produktem, który wyprzedzał czasy, poszli następcy, tak? Więc mamy trochę vibe Peugeota 604, który też został przez Pininfarinę stworzony, trochę Lancia Gammy, może Coupe, może Ferrari tej serii 400 i 412. To są, powiedzmy sobie, te klimaty trochę. Tomek, co to jest Ferrari? Taka włoska marka samochodów sportowych, nie znasz? Ferrari. No, Enzo Ferrari, nie słyszałeś Dobrze, nigdy? Nie, no w porządku? dobrze, to tak, upewniam tak. się, czy ty wiesz. Tak się mówi, prawda? Tak, bardzo dobrze. No to okej, dobrze. Piątka z włoskiego. No i bardzo dobrze, signorita, tak? No tak, Okej, świetnie. No i popatrzcie sobie na przykład na przód tego wozu, który w ogóle jakby stylistyka to jest, jakby to ładnie powiedzieć, silnie zgeometryzowana, jest takie określenie? Na pewno nie, to właśnie nie stworzyłem. No właśnie. I teraz popatrzcie, mamy tutaj mnóstwo linii poprzecznych, które wizualnie poszerzają ten wóz bardzo. Zobaczcie sobie na przednie reflektory. Jak żabka. Jak żabka. Tu jest jakby taka średnią wielkości męska dłoń. Podobno jest to najszerszy przedni reflektor, jaki kiedykolwiek został zastosowany w samochodzie. Oczywiście, jak to Włosi, produkcja Carello. Jeśli na przykład chcielibyście taki reflektor kupić, to odpowiedź brzmi nie, ponieważ ich nie ma. Tak samo jak wielu innych elementów dla tego samochodu specyficznych nie są dostępne, ponieważ były montowane tylko dla tego pojazdu. Pininfarina nie tylko stworzyła design tego samochodu, również jego wnętrza, ale zajmowała się produkcją nadwozi, czyli samochód był całkowicie ręcznej produkcji. Co za tym idzie? Za ręczną produkcją zawsze idzie, jak to było, Bartek, że jest taniej, tak? Tak, słyszałem. No właśnie. Więc Fiat 130 Coupe było 20% droższy od swojego odpowiednika berliny, czyli sedana.
I tak naprawdę był bardzo, bardzo drogim samochodem. Ta ręczna produkcja spowodowała też to, że wyprodukowano ich bardzo mało, bo niecałe 4,5 tysiąca sztuk. W tym konkretnym roczniku, czyli 73, 1344 Fiaty Coupe. Czyli widzicie, że to jest skala manufaktury, skala producenta luksusowego. Jak widzicie, jest to też produkt bardzo niszowy. Z założenia miało to być wygodne, komfortowe GT. Komfortowe o tyle, że pomimo nadwozia coupe mamy z tyłu bardzo dużo miejsca, mamy przygotowane na przykład dla tylnych pasażerów wyloty nawiewu, wentylacji i klimatyzacji, która była w tym samochodzie seryjna. W tym samochodzie jest bardzo wiele rzeczy, które było wtedy absolutną nowością i nowinką na europejskim rynku, ponieważ klimatyzacja, tak jak wspomniałem, była seryjna. Mamy regulowaną kolumnę kierownicy w dwóch płaszczyznach, czyli od siebie tu i tak i tam. Mamy fotel kierowcy regulowany na wysokość. Włosi w tamtych czasach, albo inaczej, samochody włoskie z tamtych czasów zazwyczaj kojarzą się nam z tym takim typową pozycją goryla, tak? Czyli krótkie nogi, długie ręce, czyli jest niewygodnie po prostu zazwyczaj. Tutaj jakby kombinacja tych wszystkich możliwości regulacji jest tak duża, że samochód jest wygodny, nie po włosku. Za to po włosku jest na przykład piękny i wyrywny, ale o silniku za chwilkę. I teraz tak, mamy mnóstwo detali tylko montowanych w tym samochodzie. Na przykład przednie światła nie są z jakiejś lampy czy z czegokolwiek innego, tylko są tylko z tego samochodu. Tak samo silnik, o którym powiemy za chwilkę. Ale jak jesteśmy już przy tym zewnętrzu, chodź Bartek, musimy pokazać zaraz najpiękniejszy znaczek na tym samochodzie. Logo. Prosimy o zbliżenie. Nie na mnie, wiem, że lubisz, ale Klik, zbliżenie. 14-calowa Chromodora oczywiście, magnezowa. I powiem Wam tak, wóz jest bardzo duży, ma ponad 4,8 metra długości. Co ciekawsze, ma taki sam rozstaw osi jak sedan, ale jest od sedana dłuższy. I na tej feldze 14-calowej nie brakuje mu jakby nic, że tam 20 cali to trzeba w samochodzie dużym, bo inaczej to nie wygląda. Zaryzykuję stwierdzenie, bardzo niepopularne w obecnych czasach, Ryzykuj. że większa felga wyglądałaby źle. Tak, wyglądałaby źle i nieadekwatnie. Tutaj wygląda to wszystko fantastycznie. Parę ciekawych detali, których nie jest dużo, bo samochód jest takim monolitem. Pamiętacie to z lat 80., 90.? Pewnie pamiętacie, chociaż nie jesteście tak starzy jak ja. No ale docisk do przedniej szyby był zwiększony. Chodź, zobacz, co się tu wydarzyło. Papuszek? Ptaszek. Teraz robimy cyk, bo być może chcemy to usunąć. A few moments later. I teraz jest bardzo ciekawostka, tak się mówi, nie? Tak, bardzo Dobrze. dobrze. Ale bardzo- Twoja nauczycielka polskiego lubi to. Świetnie, mamy ciekawą ciekawostkę, ale Ian Tyrrell, którego być może kojarzycie z internetu, z jego kanału Ian Tyrrell Classic Workshop bodajże, jako miłośnik między innymi tego modelu opowiadał, i miłośnik i współpracownik Rolls-Royce'a i Bentleya opowiadał o tym, że ten pojazd był inspiracją do powstania najdroższego samochodu końcówki lat 70., czyli Rolls-Royce'a Camargue, tak. I teraz dlaczego? Podobno było tak, że ówczesny szef Rolls-Royce'a zauważył takie auto na parkingu przed siedzibą firmy, nie wiedział co to jest, zszedł osobiście zobaczyć co to za samochód, po czym po jakimś tam czasie, bodajże 5 latach, wyszedł Rolls-Royce Camargue. I teraz tak samo go zaprojektowała Pininfarina, mało tego, zaprojektował go ten sam designer, czyli Paolo Martin. Dalej, wiele mają cech wspólnych te samochody, jeśli chodzi stricte o design. Na przykład to przetłoczenie, które tutaj widzicie, które biegnie od samego końca do samego przodu, jest w Camargu identyczne. Kształt i kąty, jeśli chodzi o słupek C, o ten fragment, w Camargu jest dokładnie takie same. Podsufitka tych samochodów, będziecie widzieć sobie zaraz, jak wam tu kolega Bartek pokaże, jest w zasadzie identyczna. Mało tego, przeszycia, szwy na fotelach w obydwu samochodach są dokładnie takie same, identyczne. Także to taka może mało znany fakt z historii, ale widać było, że Fiat kiedyś znaczył tyle, że mógł na przykład zainspirować taką małą firmę jak Rolls-Royce do zbudowania swojego najdroższego samochodu, który okazał się super spektakularną klapą, ale może o tym kiedyś indziej. I teraz tak, ten tył, o którym żeśmy mówili, tak samo oszczędny w środkach, jeśli chodzi o design jak przód, proste oznakowanie. Podobno jakby 130
za czasów jakby debiutu była krytykowana przez ówczesnych dziennikarzy motoryzacyjnych za parę niuansów, między innymi za nazewnictwo. Że to po prostu Fiat 130, a nie jakieś piękne włoskie słowa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Krytykowane były jeszcze takie aspekty jak brak dobrego czucia pedału hamulca, taką gąbczastość. Wynikało to m.in. z tego, że to był dwuobodowy układ hamulcowy, 2 tłoczki z przodu, 4 tarcze, przednie tarcze wentylowane. Było to bardzo nowoczesne, ale może na przykład technika wtedy, nie wiem, przewodów na przykład nie była aż tak doskonała, żeby to wszystko współgrało. Podobno, że wymiana przewodów elastycznych na współcześnie produkowane mocno niweluje to odczucie. Kolejnym niuansem, który był krytykowany, to to, że samochód z pojemności, którą silnik posiadał, czyli 3200, powinien teoretycznie wyciągać większą moc. Silnik drugiej serii, czyli taki jaki był tutaj, miał 165 koni. Pierwotny, który był w Berlinie tylko, miał bodajże 140 i 145, jeśli dobrze kojarzę. No i 165 koni mechanicznych to nie jest mało. Na początku lat 70. to też nie było mało, ale konkurenci uznani z podobnych pojemności wyciskali trochę więcej. Silnik, wbrew takiemu obiegowemu, takim legendom miejskim, nie ma nic wspólnego z Busso, tylko jest konstrukcją inżyniera Lamprediego. Jest to V6 3,2 litra z kątem rozstawu banków cylindrów 60 stopni. Jeden z pierwszych silników w historii napędzany, jeśli chodzi o rozrząd, paskiem rozrządu. Tomek, czy on ma silnik w bagażniku? Nie. To czemu tutaj o tym mówimy? Bo to jest brzydki kadr? Jakby cię usunąć? To byłby brzydki, wiem. A chciałbyś tutaj powiedzieć coś o bagażniku? To może Bartku opowiedz. Może opowiedz nam o bagażniku. Nie, 5 martwych teściowych, jak go otworzymy, to poopowiadamy. Natomiast skupienie. Silnik tam A musimy iść? wypadałoby. To wiesz co, to może po prostu go otworzymy i pokażemy. Dokładnie to samo pomyślałem. Czyli robimy teraz... I już jest, tak? Nie, bo to ja montuję. Dobrze. Piękne umysły myślą tak samo. Otwieraj mi tą maskę i pokażmy, co tam się dzieje. Tomek, patrz, silnik. Mów o silniku, kiedy ludzie widzą silnik. Poproszę. Ale przecież ja mogę mówić jak chcę, a ty to potem tak montujesz, tam coś tam robisz i... Tak? Nie? Możemy poszkalować Audi? Zawsze. Patrzcie, Fiat z dużym silnikiem V6, tu jest oś kół i jednak znacząca większość silnika jest po tej stronie Audi. No i tak, teraz sobie przejdę z drugiej strony. Patrz, jaki mamy ładny kadr. Przeleź, synu. Ładny? Piękny. No właśnie, to jest ten silnik Lamprediego, o którym zacząłem Wam mówić wcześniej. Dwugardzielowy gaźnik, ale jeden. Była to jedna z przyczyn takiej uzyskanej mocy, a nie innej, czyli około 50 koni mechanicznych z litra. Podobnoż jakby też wkład własny w takie umieszczenie osiągów miał Ferrari, którego firma była już wtedy we władaniu, a właściwie współpracy z Fiatem. No i pewnie nie do końca chcieli, żeby też takiego wewnętrznego kanibalizmu, podgryzania klientów, zakupu i tak dalej. Może się teraz śmiejecie troszkę, że porównujemy właśnie Fiata z Ferrari, Ale Fiat mógł ojca po piętach wtedy troszkę gryźć. tak, a poza tym pan Enzo na przykład miał taki samochód swój. Podobnie jak na przykład pan Mastroianni, czy pani Loren i pewnie wielu innych jeszcze ludzi, którzy wtedy należeli do tej takiej ładnej klasy nazwanej Jet Set. To jest jakby dziecko Gianni Agnelliego? O tak, na nazwisko, tak. Czyli szef Fiata, jakby bardzo ważna postać we Włoszech, niekoronowany król włoski, odpowiedzialny za jakiś duży odsetek produktu PKB całego kraju. No i on chciał, żeby Fiat zrobił taki samochód, tak? Żeby wejść w tą klasę powyżej 3 litrów. I to jakby z tego powodu ten samochód powstał. Czyli jest to kolejne dzieło jakby koncepcji jednego człowieka, czyli to, co bardzo szanujemy. I wracając do wątku, który mi już umknął, co chciałem powiedzieć, Bartek? Nie wiem, że się myjesz raz w tygodniu. Raz w tygodniu? To za dużo. O, przepraszam. No właśnie, wracamy. Układ napędowy. Można było mieć z automatu ten samochód był dostępny z automatem. Ładne zdanie? Bardzo ładne. Defaultowo, tak? Borg Warner 3-biegowy, taki jak jest tutaj.
I uwaga, można było sobie zażyczyć 5-biegową manualną skrzynię produkcji ZF niemieckiej, która wtedy, ten wybór obniżał cenę o jakąś tam kwotę, był to, ale z założenia każdy samochód miał mieć automat. Czyli miał automat, miał klimatyzację, miał pełną elektrykę, miał te wszystkie regulacje, o których wcześniej wspomniałem. I to jest teraz oczywiste, ale w 1971 roku nie było w ogóle oczywiste. I to nie tylko we Fiacie, ale tak samo nie było oczywiste w Mercedesie. BMW wtedy chyba, nie wiem, właśnie zaczynało robić coś innego niż Isette. No nie no, żartuję, ale wiecie o co chodzi. I teraz tak, ten 3-biegowy automat Borg Warnera był montowany w innych samochodach, jak na przykład w Jaguarze XJ12. I dlaczego wspominam Jaguara XJ12? Ten wóz w Anglii w 1972 roku, albo inaczej, Jaguar XJ12 w Anglii w 1972 roku kosztował trochę ponad 3700 funtów. Fiat 130 Coupe w Anglii w tym samym roku kosztował ponad 5200. Na rynku szwajcarskim natomiast ten samochód kosztował troszkę więcej niż E-Type V12. Na niektórych rynkach na przykład kosztował więcej niż bazowe wersje Porsche 911 i bazowe wersje, nie beżowe, bazowe wersje Mercedesów S-klasy. To jest właśnie ten poziom. I to nie tylko poziom cenowy, ale też poziom projektu, poziom materiałów, poziom wyposażenia, bardzo nowoczesne zawieszenie, układ hamulcowy, o którym Wam wspomniałem. Przekładnia kierownicza ZF-a, w sensie tak, dokładnie, przekładnia. Jakby top of the top, wszystko co Fiat miał w swojej gamie dostępne, jeśli chodzi o zasoby inżynierów, pomysłów i tak dalej, to jest właśnie w tym samochodzie. I no potem już była tylko Chroma, 125 Polski, co tam oni jeszcze, Bartek, produkowali? No jak Panda to, była fajna. Jak to co? Najlepsze auto wszechczasów, Seicento Sporting. No to Tomek, wiesz co ty teraz zrobiłeś? Nie. Ty opowiedziałeś o silniku przy silniku. To nam się do tej pory rzadko zdarzyło. Brawo, brawo. Czyli Rozwijasz silnik jest się. jednak tu. To No. jest silnik. Na to wygląda. No dobrze. Idziemy dalej. Czy jesteśmy na żywo, Bartek? Tak, ale to już niedługo. No tak, jakby nie patrzeć, to już się zbliża. Na pewno wszyscy zastanawiacie się, jak otwiera się bagażnik w Fiacie 130 Coupe. Bardzo. Zawsze się budzę w nocy z tym pytaniem. Siekierautman. Tak. Tukej. Gerara Hir? Tak jest. Ale my to zrobimy sprytnie, gdyż jest prosta modyfikacja. I zaraz pokażemy Wam ten bagażnik. Malutki. Yeah. O, nie wypadła żadna ręka. Bez sensu. No i tak wygląda włoskie 540 litrów podobno. Tu jest bardzo fajna sytuacja, gdyż jest to oryginalne koło zapasowe Pirelli z epoki. Właściciel sprzedał nam takie info, że obecnie Pirelli wznowiło produkcję nowych takich gum, które kosztują bardzo dużo pieniążków. Tak, Nie, Bartek? No, dlaczego? 5,5 tysiąca złotych za komplet gum z epoki? Proszę pana, okazja. To co bierzemy? No, na to mnie stać. Jak sprzedasz... Jak sprzedam Scorpio i trochę dołożę, to tak. Bagażnik, tak? Bagażnik. Tak wygląda bagażnik? Wspominamy o tym, co tam majaczy? Tam. Nie, Nie, dobrze. nie wspominamy. Wspominamy o tym, że jak jednym z wyznaczników samochodu klasy GT, poza tym, że musi być szybki, wygodny w środku, to jest właśnie też kwestia odpowiedniego bagażnika. Ponieważ jak sobie pan Anieli, znaczy on jeździł tą kombi 130, taką specjalnie dla niego zrobioną, ale inni użytkownicy tych pojazdów, no jak jedziesz na wakacje, Czekaj. 130 kombi coupe? nie, kombi. A. Ale był prototyp, który nazywał się Opera i który był połączeniem sedana, nie, który tak naprawdę był, to było coupé wydłużone i z dodatkowymi drzwiami. Widzicie? Tak Tomek wygląda, kiedy się podnieci. I był jeszcze Marema, Shooting Brake z 3 drzwiami. Znajdziemy jakieś zdjęcia ładne, to jak Bartka poproszę, to je wstawi, czyli pewnie nie wstawi, bo mnie nie lubi. I tak oto sobie tu żyjemy. Na prowincji. Tomek, co do tej pory najbardziej podoba Ci się w tym samochodzie? Jak będę w nim siedział, to ja.
Silnik mi się podoba. A gdybyś nie żył To mógłbym być w bagażniku na przykład, też byłoby fajnie. w sumie. Ale jak zobaczycie, jak tu środek wygląda, Do środeczka? no nie wiem, wiesz co, powiedz tak, mnie się najbardziej podoba w nim ta geometryczność, ten futuryzm jak na lata 70. Gadaliśmy o tym przed chwilką z właścicielem z OFF-u. Nie ma tych rynienek, to wszystko jest takie ładnie gładkie. Tych, które pamiętacie z Maluchów i tak dalej, to wszyscy 20 lat jeszcze po produkcji tego samochodu niektóre samochody miały rynienki. Tu jest wszystko takie gładkie, eleganckie, siła w prostocie tkwi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pininfarina jakby jako studio projektowe lubowało się w takich, przez całą swoją jakby działalność. No może nie tą obecną, bo teraz są właścicielem jakiejś indyjskiej firmy i robią jakieś elektryczne auta w Niemczech, coś. Także Jedyne co zapamiętałem to to, że porównałeś 130 do 126p. Idziemy do środka. 126p kiedy? Niedawno. Idziemy do środka. Tomek zrobi Wam jeszcze soundcheck. Dobra, możemy? Mhm. Jest prawilnie. Kombinacja kolorystyczna jakby tego interioru jest po prostu, to jest oryginalny welur. W tym samochodzie w środku nie było nic robione nigdy. Czyli to jest samochód, który ma ile lat? 50 dokładnie, tak? Ciągle młodszy niż Ty. No tak, dokładnie. No i teraz tak, to co mówiliśmy wcześniej a propos braku jakby podzespołów, tudzież detali podebranych z innych Fiatów lub to, że jest ich bardzo mało, no to popatrzcie sobie na tą konsolę, tu weźmiemy na chwilkę artefakty. Raz, że to wygląda w ogóle wszystko jak z samolotu, tutaj jakby dźwignia w ogóle tej przepustnicy lotniczej. Dwa, te wszystkie tutaj drobiazgi. Nie wiem, co tu jest. Switche. Dokładnie. Tu na przykład jest przełącznik trybu klaksonu. Tak jak w amerykańskich samochodach, że był klakson do miasta i klakson na wieś, tak? Town and country, po prostu się to wzięło. Czyli głośniejszy i cichszy. Macie tu regulację szyb. Tu jest panel wentylacji, klimatyzacji. Macie nawiewy klimatyzacji na tył. To jakby one są tu. To jakby trudno to sobie wyobrazić w tych 70 latach. To jak się tu siedzi, jak tu jest miejsca, jak wygląda podsufitka, jakby no to widzę, że znowu mówię cały czas, jakby no... Tak, bardzo dobrze. Świetnie, Nie lubię, przerywajmy tego. te napisy potem są świetne, nie, po angielsku? Tak. Kierownica nie jest za duża, a w tamtych czasach to też był taki temat. Zobaczcie, to jest ciekawa sytuacja. Moment. To jest włącznik świateł, krótkie, długie, tutaj. Nigdy nie widziałem w żadnym samochodzie czegoś takiego. Pełna deska rozdzielcza, temperatura, aqua, benzina i tam dalej. Wszystko jest jakby, tak? Ten nie złomnikuje mi tutaj, udając, że umie języki. No jest tak pięknie. Tutaj macie takie ciekawe elementy, z Twojej strony też jest. To są takie, jak w Bentleyu, organ stoppers, tylko to są dodatkowe, to są, jakby to powiedzieć? Otwiera się dzięki temu osobny nawiew, który idzie bezpośrednio przez kratkę, która jest tam na podszybiu, właśnie tutaj na nogi. Ale tutaj też są wyloty z klimatyzacji jakby, tak? To jest wentylacja, a to jest klimatyzacja, czyli mogłeś sobie tutaj ładnie zadozować sobie temperaturę dla swoich kończyn lub dla kończyn Twojej pasażerki. Chciałbyś tu, Bartek, spędzać więcej czasu? Zaczynam się przekonywać, że welur tak, skóra nie. Albo na przykład ten ładny parapet z drewna na desce, gdzie to oczywiście nie jest plastikowiec azjatycki, tylko to jest drzewno. Nie wiemy co to za drzewno, natomiast Jest drewniane. jest drewniane, ma 50 lat i wygląda... Pokazałbym jak, ale ktoś mi rzuca cień swoim pustym. Oprzyj się, Tomasz. Nie mogę się temu oprzeć, Bartek. Bardzo dobrze. A zaraz pokażemy, jak się siedzi z tak zwanego tyłu, co? Już pokazaliśmy na przebitkach. Nie, ja tam nie siedziałem. Wszystko widać? Tomek, Boże jak pięknie. Jest romantycznie? Jest romantycznie. To teraz patrzcie na to. Tu jest taka dźwigienka i ta dźwigienka robi tak. Jak ona robi? Cyk, fik, pach. O, właśnie. Drewno dalej tutaj. No fajny niuans do wentylacji. Oczywiście z tyłu są popielniczki, bo gdyż wiadomo Włochy lata 70. Ale przy moim nikczemnym wzroście 1,83 m, gdybym tylko sobie koczek ustawił trochę niżej, to siedzę tu bardzo wygodnie. Tutaj jest super.
Właściciel podpowiada, że tu jest taka specjalnie zaprojektowana przestrzeń bagażowa w tym miejscu na różne przedmioty na przykład. Możecie sobie tu coś wymyślić, co byście tu chcieli robić z tyłu. I siedzi się tu super. Miejsca na kolana. Na głowę, no mówię, tak jakbym nie miał tego pseudo fryzury, to bym generalnie sobie siedział w ogóle na spokojnie. To siedziałbym ładnie, wygodnie, elegancko, bez potrzeby jakiegoś tam wyginania się. Tutaj mamy dodatkowe rolety. Cyk, fik, pach. Lampki do czytania. Siedzisz sobie tu z tyłu na welurze, patrzysz sobie na piękną, przeszytą podsufitkę, jak w najnowszym Aston Martinie. Czy ty chciałbyś jeszcze coś tutaj dopowiedzieć, Tomasz? Nie, ja bym chciał, żebyście sobie poszli, żebym ja tu mógł mieszkać. To na razie. A, Tomek, jak jest? Jest wspaniale. Wspaniale. No, jadę Fiatem 130 Kup. Bartek, może mi takiego kup. Szanowna Gawiedzi, jako że jesteśmy z przeszło 50-letnim samochodem u naszego boku, to musimy też dostosować język. Tomek, co podobało Ci się w tym jakże małym, krótkim, wspaniałym samochodzie? Kup. No to taki jest przykład tej klasycznej włoskiej sprezatury. Przygotowałem się. Widzę, Czyli że takie- Wikipedia się pali. Takie starannie zaplanowane niedbalstwo. Dlaczego? Mówisz o nas teraz czy o aucie? Mówię o stylu. A, Na przykład pan Anieli był jakby takim ikoną takiego stylu właśnie. Wiesz, te zegarki nakładane na mankiet koszuli, żeby było widać. On mówił, że to tylko dlatego, żeby łatwiej było popatrzeć, że to wcale nie chodziło o styl czy tam coś tam, ale wiesz, Włosi wystarczy, że złote wiesz, zęby, to? nie, bardziej wiesz, mokasyn, szaliczek, tu koszula, jest wszystko pięknie, no. Kończąc, wspaniały samochód, naprawdę wspaniały. I No. jeszcze zaraz się nim przejedziemy. Haha, co prawda potem Wam włączymy to wcześniej, nieważne. Ale tak, jest to coś, co jak zobaczyłem w ten mroźny dzień na rajdzie Cieszyńskiego Automobil Klubu w Zebrzydowicach parę miesięcy temu, to serduszko się ogrzało, potem z panem Bogdanem się poznaliśmy i dzisiaj, parę miesięcy później, udało nam się wreszcie spotkać i nagrać ten niesamowity samochód, a teraz jeszcze będzie jeżdżony. A na dodatek nie jest to jedyny ciekawy Fiat Nie. u Bogdana w garażu. Więc Więc może tu wrócimy, właściwie nawet na pewno tu wrócimy. tak, mamy nadzieję, że się uda wrócić, więc... Dla pewnego cabrio. Fiat 130 od Pininfariny, coupé, piękne, cudowne, granatowe, trochę w kolorze Century, jak pamiętacie, tak doszliśmy do wniosku. No i co, jeszcze robimy zdjęcia, więc ćmi się, co ty ostatnio, że się noc się ciemni? No, coś takiego się No więc ściemniło. się ściemnia się, więc bierzemy się za zdjęcia, a Wam zostawiamy jeszcze parę kadrów tego niesamowitego auta. Dziękujemy właścicielowi za gościnność i zaproszenie. Tak, I to tyle, droga Gawiedzi. czy droga coś tam. Gawiedzi, tak. Kończymy, Bartku, po raz czwarty? Przypomniało mi się jedno słowo, które teraz bardzo chcę użyć, ale mi wypadło. Dziadki. Co? Dziadki. Ale dziadki, że co? Pa! Ciach. Aha, że dzieci, drogie dziadki. No dobrze, skoro tak mówisz. Stranda musi być.